Jest tak pięknie, że aż zaniemówiliśmy. Na zewnątrz zielono, my na cudownej działce. Też jest zielona, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Witamy Was pierwszy raz w tym sezonie w zielonym zakątku Atelier Smaku i mamy dla Was bardzo prosty, szybki i zielony przepis na początek sezonu. Kolorowy, nie zielony. Ale bazą tego przepisu jest zielony groszek, groszek cukrowy. Przygotujemy dzisiaj groszek cukrowy z boczniakiem i papryką. Groszek opłukany, nic z nim nie trzeba robić, czy będziemy go kroić? Chyba przekroimy na pół, Będzie ale łatwiej najpierw, jeść. najpierw Zajmiemy się pokroimy boczniakami. boczniaka. Ja Ci przytrzymam tę tacę, ponieważ jest tutaj troszkę mniej miejsca niż w naszym domu. Tak samo noże, nie te same. My boczniaki uwielbiamy, jadamy pod różnymi postaciami. Bywa, że i w sałatce na surowo, zamarynowane, ale najczęściej jako kotlety panierowane. A tym razem kupiłam więcej boczniaka i nam trochę zostało. I też czasami do kotletów używamy tych płaskich części, zostają trzonki i one rewelacyjnie nadają się do tej potrawy. Oczywiście przepis numer 1 z boczniaka to są flaczki z boczniaka. Przepis nad joligłową, żeby nie było w tym samym miejscu. Tu. Bo moja głowa zawsze była z tej strony. O. Zanim boczniaki się pokroją, połączymy palnik pod patelnią, trochę oliwy. Pierwsza część boczniaków trafia na patelnię, druga też już się dokroiła, trafia na patelnię. Czas zająć się papryką, która wymaga trochę mniejszego czasu smażenia. Paprykę pozbawiamy gniazda nasiennego i teraz na tacę przerzucamy resztki, bo one znajdą się w kompostowniku i kroimy ją tak jak lubimy, w pastki, w kostkę, cokolwiek lubicie. Jeśli podoba Wam się taki odcinek, który kręcimy dla Was specjalnie w zielonym zakątku Atelier Smaku, możecie go polubić. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A na dole ekranu, tutaj mniej więcej w tym rogu, znajduje się dzwoneczek, który możecie włączyć, aby dostawać powiadomienia, gdy coś nowego wydarzy się w naszej bezglutenowej i wegańskiej kuchni. Pamiętajcie o włączeniu wszystkich innych powiadomień i na pewno takie wiadomości od nas Was nie ominą. Nasze odcinki są tłumaczone na język angielski, więc możecie dzielić się nimi ze swoimi anglojęzycznymi przyjaciółmi. Pamiętajcie, że można odcinki komentować, zadawać pytania, zlecać nam nowe przepisy. Właśnie tutaj w komentarzu na dole pod odcinkiem, tam znajduje się też przepis i możecie to też robić na Facebooku i na Instagramie. A jeśli lubicie gotować z nami i lubicie książki kucharskie, to pamiętajcie o książeczce, którą mamy dla Was już od jakiegoś czasu. To jest nasza najnowsza publikacja, czyli 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. O, odkryłem coś zielonego na wierzchu. Tak, zielone jest na wierzchu, to jest pietruszeczka na sałatce ziemniaczanej z niegerosem. Idealne danie na działkę, na wyprawę albo na co dzień. Myślę, że to jest idealny moment. Słuchajcie, boczniaki są już lekko zeszklone. Można tak powiedzieć o boczniakach? Tak, myślę, że one można. już stały się miękkie i pora najwyższa, żeby dodać im smaku. To danie jest bardzo proste. Używamy tak naprawdę tylko 3 przypraw. No i oliwy. Oliwa już jest. Melasa z karobu i sos sojowy. Sos sojowy, oczywiście tamari w naszym wypadku, bo to jest sos bezglutenowy. I dzięki temu nasze boczniaki staną się przepyszne, lekko słonawe, a dzięki melasie z karobu Lekko słodkawe. i oprócz tego w trakcie smażenia melasa z karobu i sos sojowy zacznie się lekko karmelizować i będzie lekko przypieczona warstwa na zewnątrz boczniaka. Jak zauważyliście, słowo lekko tutaj pojawia się co chwilę, bo jest to bardzo lekkie i proste danie. A oprócz tego mi jest bardzo lekko, bo jestem znowu na działce. Skoro tak Ci lekko, dodaj paprykę, bo myślę, że to jest odpowiedni moment. Jeszcze chwileczkę, Jeszcze niech się chwileczkę. przysmaży. Ja myślę, że to już najwyższa pora, żeby zagotować wodę, bo my mamy przygotowany wcześniej makaron, który przelejemy tylko wrzątkiem i dlatego to danie jest takie proste. Możecie do niego użyć jakiegokolwiek makaronu, byle był bardzo delikatny w smaku. Najlepiej niech to będzie makaron z grochu, fasoli, ryżowy, tapioki albo sojowy.
albo chociażby zwyczajnie ugotowany biały ryż. Zostawimy na chwilę, żeby stał się ciepły i dorzucamy paprykę. O, zobaczcie, jak pięknie boczniak się przyrumienił. Pora najwyższa zająć się groszkiem. Wystarczy go tylko o tak w kilku miejscach przeciąć i dorzucamy na patelnię. Jak widzicie, porcja jest dosyć duża, więc w związku z tym dodamy trochę więcej sosu sojowego, gdyż groszek i papryka są z natury słodkie, a makaron neutralny. Pora najwyższa przecedzić makaron. I jeszcze tylko odrobina czarnego mielonego pieprzu. Zamieszać i danie gotowe. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. W tej chwili do misek przekładamy makaron, nasze danie kładziemy na wierzch i jak widać nie tylko, że lekkie, to naprawdę proste i szybkie. Smacznego I na zdrowie.